Po wpłynięciu na wody terytorialne Holandii czekała nas niespodzianka. Straż Graniczna podpłynęła łodzią patrolową, zwodowała riba i po chwili kilku strażników ładowało nam się na pokład. Sprawdzali zarówno nasze dokumenty, jak i zawartość jachtu. Cześć, znajdujemy się w przepięknej marinie Zeebrugge. I cóż, jest to Belgia, jeszcze jesteśmy przed Francją. Trafiliśmy na bardzo kiepskie warunki. Nasza łódka spisuje się bardzo dzielnie. Także z łódki jesteśmy zadowoleni, natomiast z warunków jesteśmy mniej zadowoleni. Wczoraj mieliśmy bardzo hardkorowe warunki, wiała taka 7 w porywach 8 w skali Beauforta, fale 3,5 metra, także było rzeczywiście kiepsko. Do tego portu w Zeebrugge wpływaliśmy przez dobre 12 godzin, mieliśmy 40 km tak naprawdę do zrobienia, co przy dobrych, po prostu takich normalnych warunkach powinno nam dać za jakieś 4-5 godzin, no ale niestety dało nam to zdecydowanie więcej. Także jesteśmy tutaj. Wiemy już, że do Brestu nie dopłyniemy, nie ma na to szans. Nie dopłyniemy nawet do Cherbourga, także trudno. I cóż, będziemy płynąć do Dieppe. To jest na trochę poniżej Calais. Z Zeebrugge mamy około 130 mil, więc myślę, że jest to do zrobienia. Tam zostawiamy łódkę, która będzie czekała na kolejne etapy. Także tyle. Jak dotąd warunki są ok. Mieliśmy mały przystanek w drodze z kanału Kilońskiego w Amsterdamie. I tam tylko zatankowaliśmy paliwo w marinie IJmuiden, o ile dobrze to czytam, mam nadzieję, że tak. Cały zbiornik, niestety przez wczorajsze warunki prawie połowa poszła. Walczyliśmy, jak mówię, z 3-metrowymi falami, z bardzo silnym wiatrem i silnik był już naprawdę na maksa rozkręcony, a płynęliśmy 2 węzły, czyli jakieś 3,6 km, co jest tempem bardzo spacerowym. I cóż, jesteśmy tutaj, dzisiaj czekamy w porcie, bo nie ma warunków na wypłynięcie. Wiatr to taka 8-9 dzisiaj tam jest, fale znowu po 3,5-4 metra, więc absolutnie nie są to warunki do bezpiecznej żeglugi, więc czekamy. Jutro powinno się trochę rozpogodzić, ma być mniejszy wiatr, więc jutro wypłyniemy. Do Calais mamy 70 mil. Planujemy dotrzeć tam około 7 rano, właśnie po to, żeby trafić na dobry prąd, bo jak wyliczyliśmy, to okienko jest powiedzmy od 6, 7 do 8, kiedy będzie prąd, który będzie nas wpychał w kanał La Manche. W innym czasie to będzie bardzo ciężko, będzie prąd przeciwny, z którym znowu będziemy walczyć, tak jak na całej tej trasie, a tego bardzo już nie chcemy. Więc cóż, czekamy na jutrzejszy dzień. Na razie cieszymy się tą piękną mariną. Jest bardzo nowoczesna, pontonowa, sanitariaty wspaniałe. Jest dość droga, bym powiedział, bo 36 euro za dzień dla takiego 12-metrowego jachtu, więc nie jest to mało, ale jak na to, co dostajemy, czyli prąd, wodę, dostęp do sanitariatów, za które więcej nie płacimy, to jest to cena do przeżycia. Port prezentuje się bardzo ładnie, także dzisiaj pewnie podjedziemy do Brugi, żeby wymienić butle z gazem. Mamy 2 puste butle gazowe na pokładzie, więc nawet w nocy nie jesteśmy sobie w stanie herbaty zrobić, co jest dość uciążliwe, więc podjedziemy dzisiaj i spróbujemy butle wymienić albo kupić. Tu w marinie zastrzelili nas ceną, powiedzieli 117 euro za butlę, która na dodatek nie pasuje, także koszmar, cena z kosmosu. Więc cóż, weźmiemy darmowy rower z mariny elektryczny, podjedziemy sobie do Brugi i zobaczymy, może uda się wymienić.
tutaj robiliśmy? Byliśmy na małej przejażdżce w poszukiwaniu butli, byliśmy w Brugi. Niestety nam się to nie udało. W marinie tutaj w Zebryche są dostępne rowery elektryczne, oczywiście w cenie mariny, więc nie musieliśmy za to dopłacać. Więc wspaniała przejażdżka, prawie 30 km zrobiliśmy w poszukiwaniu butli wzdłuż kanału, który biegnie do Brugi. Także fajnie, bardzo, bardzo przyjemna przejażdżka. Przydała się zdecydowanie po siedzeniu 4 dni bez przerwy na jachcie. Przy okazji, jak już tutaj gadam do kamery, to wielkie podziękowanie dla przyjaciół z Belgii, dla Zuli i Drisa, którzy bardzo mocno się zaangażowali też w poszukiwanie butli, zaangażowali członków rodziny. Także wielkie, wielkie podziękowania. To, że niestety to się okazało bezowocne, to po prostu wina tego, że mamy głupią instalację i niestety tutaj nie pasuje. Natomiast no, wielkie podziękowania, wielkie dzięki i cóż, trzeba się będzie odwdzięczyć. Tak jak wspomniałem, sama marina prezentuje się bardzo ładnie, jest nowoczesna. My stanęliśmy no, niedaleko od wejścia. Tam jest wejście do mariny, więc tak naprawdę stanęliśmy tuż przy, już nie chcieliśmy kombinować. Harbor Mastera wczoraj oczywiście już nie było, jak o 1:00 w nocy tutaj dokowaliśmy, więc nie mieliśmy nawet kogo spytać, gdzie mamy stanąć. Pierwotnie podpłynęliśmy tam, tu gdzie stacja, bo tej stacji nie zauważyliśmy, więc musieliśmy oddokować, przepłynąć i stanęliśmy sobie na spokojnie tutaj. Wiatr jest odpychający, dlatego mamy założone no, bardzo dużo lin, tak jak widać. Mamy cumy, mamy szpringi, mamy nawet takiego bresta, który już teraz sobie dość luźno wisi, natomiast jak przyjdzie podmuch, no to dość solidnie nas odpycha od tego nabrzeża. Duże jednostki też tutaj są. No widać, że jest to nowoczesna, nowa marina. Taka całkiem mała motorówka też tu jest, także generalnie fajnie, fajnie. Przydał się zdecydowanie taki dzień odpoczynku. Jeszcze z ciekawostek Wam powiem, że tutaj jest inna marina. Dosłownie ma takie 3 odnogi pontonowe i to jest inna marina. A tutaj już zaczyna się główna marina w Zebrycze. Woda tutaj jest czysta. O, nie wiem, czy teraz zobaczycie. Tutaj w wodzie jest normalnie meduza i kilkanaście meduz już widzieliśmy, więc no jest to dość ciepła woda i czysta. I rzeczywiście no nie chciałbym tu wskakiwać i mieć kontaktu z tymi meduzami. Tam jak się wchodzi, tam są takie schodki w górę, no to tam za pontonami tych meduz jest całe mnóstwo, z 5 albo 6 jednocześnie, więc fajnie. Co prawda nie są to delfiny czy żółwie, jak na Kefalonii, ale meduzy też spoko. Marina Zebrycze jest mariną pływową. Oznacza to, że jest duża różnica poziomu wody związana z przypływem, a także odpływem. Jak tutaj widzicie, ślad po wodzie jest praktycznie zrównany z poziomem pontonu, natomiast jak za chwilę zobaczycie, ten poziom już będzie inny. Tutaj widzimy, że znacząco ślad od wody wystaje w górę. Oznacza to, że jest odpływ i woda wypływa z mariny.
Za Calais, na wysokości przylądka Grisnes, mogliśmy podziwiać białe klify w Dover. Były widoczne całkiem nieźle, pomimo że dzieliło nas od nich jakieś 16 mil morskich. Charakterystycznym elementem przylądka jest latarnia morska, która została zbudowana w 1958 roku w miejscu latarni zburzonej podczas II wojny światowej. Północna Francja słynie z przepięknej linii brzegowej. Od strony Belgii mamy do czynienia z tzw. opalowym wybrzeżem, które rozciąga się od Dunkierki, przez Calais, Boulogne-sur-Mer, aż do miejscowości Berck. To właśnie z opalowego wybrzeża w 1909 roku słynny francuski wynalazca Louis Blériot wystartował swoim samolotem do pierwszego historycznego przelotu przez kanał La Manche. To kredowe wybrzeże zachwyca urodą nadmorskich miasteczek czy rybackich wiosek. Jest to także doskonałe miejsce dla surferów, windsurferów, a także kitesurferów. Na terenach, które są nieco bardziej oddalone, można także pograć w golfa, pojeździć konno, czy także spłynąć kajakiem malowniczą rzeką Sommą. Opalowe wybrzeże to nie jest jedyne tego typu wybrzeże na północy Francji. Kolejnym wybrzeżem jest alabastrowe wybrzeże, które rozciąga się od Le Havre do Le Tréport nad kanałem La Manche, ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. Na wejściu do portu w Dieppe przywitał nas ciekawie wyglądający falochron. Dzięki takiej konstrukcji jest on w stanie bardzo skutecznie tłumić nawet duże fale. Samo miasto jest stosunkowo małe, ma około 30 000 mieszkańców, natomiast podczas II wojny światowej było miejscem próbnego lądowania aliantów na kontynencie europejskim. Zostało przeprowadzone 19 sierpnia 1942 roku. Niestety akcja zakończyła się niepowodzeniem. Atakujący ponieśli duże straty i jedynie częściowo zdołali się wycofać. Doświadczenie uzyskane w Dieppe wykorzystano w toku przygotowań do inwazji na Francję w 1944 roku. Sama marina jest stosunkowo duża, może pomieścić nawet 530 jachtów. Znajduje się tutaj stacja z dieslem, znajduje się kilka dźwigów, które są w stanie udźwignąć nawet bardzo duże jednostki, więc jest to w pełni wyposażona 5-gwiazdkowa marina. Cześć, znajdujemy się w Dieppe. Jest to wspaniały port w północnej części Francji. Kończymy tutaj nasz rejs. Przepłynęliśmy 900 mil z Gdańska. Zajęło to 9 dni. Średnia prosta do wyliczenia 100 mil na dobę. Było ciężko. Myślę, że podsumowanie zrobię już chyba raczej ze studia w Katowicach niż tutaj. Natomiast było ciężko, były duże fale, był brak wiatru, bardzo dużo silnika, ale były też bardzo szybkie przeloty na żaglach. Płynęliśmy nawet 8,9 węzła, co jest prędkością bardzo, bardzo dużą, jak na ten typ jachtu. I kończymy w Dieppe. Jest to bezpieczny port, czyli bez względu na wysokość pływów można sobie tutaj wlecieć. Jest on bardzo malowniczy, będziemy go za chwilę cały zwiedzać, także zobaczymy. Coś Wam tam nagram, natomiast my po 9 dniach na morzu kończymy. Zostawiamy tutaj jacht na około 10 dni, 15, gdzie załoga dalej będzie kontynuować przeprawę do Grecji, czyli będzie następny etap do Brestu, potem pewnie na skos Zatoki Biskajskiej do La Coruni i finalnie będziemy już pewnie płynąć w dół Portugalii. Jak widzicie, tutaj także jest port pływowy, widać to po słupach.
Te słupy są całe, no ja mam 2 metry, tak, więc te słupy są na jakieś 4 metry jeszcze porośnięte, więc tutaj takie są wahania poziomu wody, wszystko idzie do góry, bardzo jest to ciekawe. Natomiast jest to bardzo malownicze miejsce, jak będę po nim szedł, no to coś Wam nagram, natomiast stąd widać kościółek, który za chwilę Wam pokażę. Tak jak mówiłem, port jest bardzo malowniczy, tam widzicie kościółek, staram się Wam przybliżyć. O, jest on na skale, jak się wpływa, to bardzo, bardzo ładnie go widać. Nasza łódka stoi tutaj, ładnie zacumowana longside'em. Próbowaliśmy tam dalej za niebieską wjechać, tam gdzie ten słup. Natomiast jest on na tyle wystający, że bardzo ciężko było nam zacumować, więc stwierdziliśmy, że staniemy tutaj. Port jest praktycznie pełen, tak jak widzicie. Tam w oddali widać tutejsze Notre Dame, czyli katedrę. Nie wiem, czy tam dotrzemy dzisiaj, być może nagra to kolejna załoga, która tutaj będzie. Natomiast bardzo robią wrażenie te uniesione wały, dokąd sięga woda. To miasto jest na takiej dość dużej elewacji względem wody i to jest wszystko porośnięte mchem, robi to wrażenie. Także wszystko tutaj postaram się chociaż po części Wam pokazać. A na razie to tyle. Podsumowanie, tak jak mówiłem, nagram raczej już na miejscu. I cóż, łódka była bardzo dzielna. Mieliśmy trochę przygód. Musieliśmy rozkręcić pompę zęzową, bo była zapchana jakimś syfem. Musieliśmy rozkręcić sitka, wybierać wodę ręcznie. Przez to, jak mocno skakaliśmy na falach, w pewnym momencie to wybiło nam korek od zbiornika z wodą i woda się wylała. Na szczęście nie wszystkie 3 zbiorniki, tylko jeden, i na szczęście nie 250 litrów z tego zbiornika, tylko kilkanaście, więc o tyle dobrze. I co? No tak jak mówiłem, był to dość męczący rejs, 9 dni, przeprawa kanałem, wysokie fale, burze, dużo silników. Także działo się i mam nadzieję, że ten film będzie dla Was ciekawy.